Jakie znaczenie przy kredycie na budowę domu ma działka? Jakie są minimalne koszty budowy przyjmowane przez banki? Dlaczego poprawne wypełnienie kosztorysu jest tak ważne? O tym m.in. w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Bartek Nowak i pomagam Wam ogarniać Wasze finanse. Kredyt na budowę domu. Na co zwracać uwagę? Przy kredycie na budowę często ważniejsze od oprocentowania kredytu jest to, jak dany bank podchodzi do rozliczenia kosztów budowy tego domu. W trakcie prac budowlanych będziesz miał tyle na głowie, że ostatnim, czego potrzebujesz, to walka z bankiem o to, czy przesłałeś odpowiedniej jakości zdjęcia lub czy pomalowałeś wystarczającą powierzchnię ścian. Niektóre banki naprawdę potrafią utrudnić życie przy rozliczaniu się z budowy, więc do takiego kredytu warto, żebyś dobrze się przygotował. W opisie filmu znajdziesz linki do cyklu artykułów, które poświęcone są temu tematowi na moim blogu finansowyogar.pl. Oprócz szczegółowego omówienia tematu znajdziesz tam m.in. autorski kalkulator, który pozwoli Ci obliczyć, jaki będzie minimalny koszt budowy Twojego domu przyjmowany przez poszczególne banki. Działka ma znaczenie. Żeby dostać kredyt na budowę, musisz mieć działkę, projekt budowlany i pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Co prawda, część banków umożliwia finansowanie jednoczesnego zakupu działki z późniejszą budową, ale i tak musisz wnieść wkład własny od całej kwoty transakcji, co często pokrywa wartość samej działki, więc zazwyczaj kupujesz ją za gotówkę. Po pierwsze, ważne jest to, do kogo należy działka. Jeśli jesteś w związku małżeńskim i działka jest tylko Twojej żony lub męża, bo na przykład dostali ją w darowiźnie, to wszystko, co na niej zbudujesz, należy do żony lub męża, nie do Ciebie. Nawet jeśli macie wspólny kredyt hipoteczny. Pamiętaj o tym. Drugim ważnym aspektem jest rodzaj działki. Najlepiej, jeśli jest budowlana i problem z głowy. Najczęściej grunty jednak są rolne i tu ma znaczenie już powierzchnia. Do 3000 m2 nie ma żadnego problemu. Powyżej jednak banki mają już swoje ograniczenia. W zależności od kredytodawcy ważnymi przedziałami są więc 3000 m2, 5, 1 hektar i powyżej 1 hektara. Mogą być też działki zagrodowe, siedliskowe, gdzie część banków, ale nie wszystkie, mogą dać Ci finansowanie, ale też zależy to już od powierzchni. Jeśli działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, to jesteś wygrany. Jeśli nie, musisz najpierw zawnioskować o decyzję o warunkach zabudowy. Po jej otrzymaniu projekt budowlany, zgłoszenie lub pozwolenie na budowę i możemy działać z kredytem. Co jest wkładem własnym? Wartość działki jest Twoim wkładem własnym. Wartość, a nie cena. Jeśli kupiłeś ją 15 lat temu za 30 000 złotych, a teraz warta jest 150, to masz 150 000 wkładu własnego. Jeśli rozpocząłeś budowę ze swoich środków, to wszystko, co stoi na budowie, również jest Twoim wkładem własnym. Banki wymagają 10 lub 20% wkładu własnego, w zależności od banku, od łącznej wartości transakcji. Przykład. Działka warta 200 000 złotych, koszt budowy domu 800 000 złotych, razem 1 000 000. Działka stanowi 200 000 złotych z 1 000 000, czyli 20%, więc spełniasz wymogi wkładu własnego i możesz całą budowę finansować kredytem. Kredyt na budowę domu, a rozliczenie. Bank finansuje budowę domu gotowego, czyli chce mieć pewność, że oddasz go do użytkowania. Niektóre chcą być wykańczone pod tzw. klucz, czyli gotowy do zamieszkania, a niektóre zaakceptują stan deweloperski. Często pytacie, czy musicie zbierać faktury? Otóż nie. Rzadko kiedy bank rozlicza Cię na ich podstawie. Najczęściej dokumentujesz postęp prac poprzez kosztorys na druku bankowym, zdjęcia, wpisy w dzienniku budowy lub inspekcję z banku. Minimalne koszty budowy domu. Ważnym czynnikiem, na który powinieneś zwrócić uwagę, są minimalne koszty budowy przyjmowane przez banki. Banku nie interesuje, czy budujesz sam, czy pomaga Ci teściu, szwagier czy kolega z wojska. Jeśli zadeklarujesz, że za 300 000 złotych wybudujesz 150-metrowy dom, to bank Ci w to nie uwierzy. Banki przyjmują różne koszty, średnio od 3000 zł za metr kwadratowy do 4500 zł. Dodatkowo inaczej podchodzą do obliczania samej powierzchni. Niektóre nie uwzględniają garażu, kotłowni i innych pomieszczeń gospodarczych. To jest ważne, bo jeśli masz garaż, na przykład dwustanowiskowy o powierzchni 50 m2, to różnica w kosztach pomiędzy bankami może być olbrzymia. Może być tak, że dla jednego banku wystarczy Ci 500 000 złotych na budowę domu, a inny nie sfinansuje nawet przy kosztach na poziomie 800 000 złotych. Jako pierwsi udostępniamy Ci kalkulator, w którym wyliczysz orientacyjny koszt budowy Twojego domu w poszczególnych bankach. Wystarczy, że wpiszesz powierzchnię. Link znajdziesz w opisie filmu.
Wypłata transz i spłata kredytu. Kredyt na budowę domu zwykle jest wypłacany w transzach. Jeśli chcesz 500 tysięcy złotych na budowę, to na początek dostaniesz część kwoty, np. 100 tysięcy. Dopiero po wybudowaniu odpowiedniego stanu zaawansowania bank wypłaci Ci kolejną transzę. Pamiętaj, że kredyt spłacasz już w trakcie wypłaty transz. Nie możesz jeszcze w tym domu mieszkać, być może wynajmujesz jakieś mieszkanie, a ponosisz już koszty finansowania. Płacisz jednak tylko odsetki od wypłaconych transz, a nie od całej kwoty kredytu na umowie. Dopiero jak zakończysz budowę i minie okres tzw. karencji, zaczynasz spłacać pełną ratę kapitałowo-odsetkową. Kosztorys. Dlaczego ma tak duże znaczenie? Źle wypełniony kosztorys może spowodować spore problemy, np. z otrzymaniem kolejnych transz kredytu. Każdy bank ma swój druk i swoje wymogi, więc zdecydowanie warto, byś skorzystał z pomocy kogoś, kto się na tym zna. Na co powinieneś zwrócić uwagę? Po pierwsze, jak najwyższe koszty na początkowych etapach budowy. Jeśli dostaniesz 200 tysięcy złotych, a dany etap wybudujesz taniej, to pozostałe środki przydadzą Ci się później. Gorzej w drugą stronę. Jeśli środków Ci nie wystarczy, to bank nie uruchomi Ci kolejnej transzy i będziesz musiał się zapożyczać, by spełnić warunki. Po drugie, zaznacz odpowiednią instalację CO. Jeśli będziesz miał na przykład pompę ciepła, to nie zaznaczaj instalacji gazowej. Po co Ci potem walka i tłumaczenia przed analitykami? Po trzecie, pomijaj drobne prace w miarę możliwości. Jak wpiszesz grzejnik za 1000 zł czy balustrady, to będziesz się z tego rozliczać. Lepiej uwzględnić mniej elementów, a kwoty minimalnie zawyżyć. Bank nie będzie wnikał, czy na biały montaż wydałeś 9000 zł czy 7137. Po czwarte, możesz zadeklarować budowę domu do stanu deweloperskiego. Wtedy szybciej rozliczysz się z bankiem, a wykończenie będziesz mógł już opłacić z własnych środków na spokojnie. Ale pamiętaj, nie każdy bank daje taką możliwość. Wybór banku może być kluczowy. Przy kredycie na budowę domu nie zawsze powinniśmy wybierać bank tylko ze względu na warunki kredytu. Często ważniejsza jest współpraca z bankiem na etapie finansowania i rozliczania budowy. Jeden bank uruchomi Ci kredyt w 2 transzach, inny w 5. W jednym wpisujesz, jaki jest koszt wykończenia ścian, a w kolejnym rozbijasz to na gładzie, tynki, malowanie, glazurę i nie wiadomo co jeszcze. Możesz rozliczać się na podstawie zdjęć, które sam zrobisz, lub bank co chwilę będzie wysyłał inspekcję i za każdą zapłacisz po 200 zł. Uwierz mi, że niektóre banki są w stanie tak utrudnić życie w trakcie budowy, że pilnowanie podwykonawców staje się Twoim najmniejszym zmartwieniem. Kredyt na budowę domu to temat rzeka. Dlatego, jeśli masz jakieś pytania, na które nie znalazłeś tu odpowiedzi, pisz śmiało w komentarzu. Chętnie odpowiem. Jeśli chcecie być na bieżąco ze światem kredytów, liczb i finansów, to zapraszam do śledzenia mojego bloga finansowyogar.pl i subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!